Innowacje w zdrowiu i diagnostyce. Jak zacząć i na co stawiać? Proszę Państwa, dzisiaj będzie o zdrowiu, a zatem temacie nam wszystkim bardzo bliskim, który jednocześnie jest olbrzymim polem do kreowania innowacji. No niestety ze zdrowiem mamy problem, bo jak pokazuje raport Głównego Urzędu Statystycznego z 2020 roku, prawie 65% zgonów w Polsce powodowane jest przez choroby cywilizacyjne, takie jak miażdżyca, otyłość czy cukrzyca typu 2. Te problemy dotykają nie tylko dorosłych, bo 3 miliony osób choruje w naszym kraju na cukrzycę, ale także dzieci. 30% dzieci boryka się już z chorobami cywilizacyjnymi. Jak widzicie Państwo, jest to olbrzymi problem, dlatego rozwiązania w zdrowiu są bardzo poszukiwane. Oczywiście do tego dochodzą też kłopoty, które wywołał COVID-19 czy na co dzień powoduje grypa. A zatem o nowych rozwiązaniach w zdrowiu i diagnostyce i o możliwościach dla polskich przedsiębiorstw będę dzisiaj rozmawiała ze swoimi gośćmi. A ze mną w studiu jest doktor habilitowany inżynier, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej imieniem Stanisława Staszica w Krakowie, Artur Rydosz. Witaj, Arturze. Cześć. A zdalnie jest z nami doktor inżynier Dawid Nicworski, wiceprezes CTO, dyrektor naukowy w SenseDX oraz dyrektor Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej. Witaj, Dawidzie. Dzień dobry, witam. Pierwsze pytanie do Dawida. Dawidzie, w ramach grantu pozyskanego z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej opracowałeś czujnik do wykrywania wirusa grypy, który pozwala wykryć tego wirusa z wymazie z gardła. Rozpoznaje charakterystyczne dla wirusa grypy białko. Opowiedz nam proszę o swoim pomyśle i powiedz, jak twoje rozwiązanie może przyspieszyć, ulepszyć wykrywanie wirusa w ludzkim organizmie. Tak, grant pozyskany z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej to już było parę ładnych lat temu. My w międzyczasie z tego grantu zdążyliśmy zrobić już dużą innowację oraz wdrożyliśmy to rozwiązanie. Pechowo zdarzyło się to tak, że to wdrożenie miało miejsce na przełomie 2019 i 2020 roku, czyli dosłownie kilka miesięcy przed pandemią koronawirusa. I od czasu pandemii właściwie zainteresowanie testami na cokolwiek innego poza COVID-em zeszło do zera. Teraz dopiero obserwujemy powrót do potrzeby diagnozowania między innymi właśnie grypy, ale i ogólnie patogenów górnych dróg oddechowych. I stąd też to nasze rozwiązanie, które kilka lat temu wdrożyliśmy, już zaczynamy łączyć z innymi patogenami. Notabene też uzyskaliśmy finansowanie na połączenie grypy z innymi patogenami w ramach projektu Multisensor i dofinansowanie mieliśmy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Można by długo opowiadać na temat tego produktu, na temat całej ścieżki wdrożenia i problemów, bo to było jednak kilka lat pracy, ale myślę, że to pójdziemy później i będziemy o tym rozmawiali. Bardzo dziękuję. Ważne, żeby taki produkt i takie rozwiązanie było dla nas dostępne. Arturze, teraz pytanie dla Ciebie. Ty jesteś elektronikiem, a mimo to pracujesz nad diagnostyką cukrzycy, która, tak jak już wspominałam, dotyka w Polsce bardzo dużą liczbę osób, czy to dorosłych, czy to dzieci. Opracowałeś urządzenie do diagnostyki cukrzycy z wydychanego powietrza. Proszę, opowiedz nam coś więcej na ten temat, no i może też trochę Twojej historii, bo wydaje się inspirująca. Dlaczego zająłeś się jako elektronik akurat cukrzycą? Tak, to ta historia zaczyna się już na studiach, gdzie właśnie z kolegą doszliśmy do wniosku, że skoro istnieją glukometry, to spróbujmy zrobić swój własny glukometr. W końcu z perspektywy takiej technicznej, elektronicznej to nie może być skomplikowane. No i taką pracę przygotowaliśmy. No i ten temat sobie gdzieś tam w głowie leżał, prawda? Później zrealizowałem pracę magisterską i jak rozpoczynałem swoją pracę doktorską, to ten temat powrócił właśnie w koncepcji już nie klasycznego podejścia takiego inwazyjnego, tylko nieinwazyjnego, czyli na zasadzie analizy składu wydychanego powietrza. No i to urządzenie, które opracowałem wraz z zespołem, nosi taką roboczą nazwę diabetomat, bo kojarzy nam się z alkomatem. To dość dobrze jakby obrazuje sposób detekcji i używania tego urządzenia na co dzień. I tak się, że tak powiem, ścieżka zaczęła. Cukrzycy nie mam.
To tak od razu wyprzedzam ewentualne pytanie, bo ono się często, że tak powiem, pojawia. Natomiast na co dzień pracuję z osobami z cukrzycą. Jestem certyfikowanym edukatorem diabetologicznym International Diabetes Federation. Założyłem fundację, która nazywa się Z cukrzycą na ty, gdzie na co dzień pomagamy osobom z cukrzycą borykać się z tym schorzeniem oraz pomagamy tym osobom korzystać z nowoczesnych technologii, ponieważ w cukrzycy i ogólnie w diabetologii mamy dostęp do nowoczesnych technologii, które czasami bywają trudne dla osób z mniejszym doświadczeniem technicznym albo te osoby mają szereg pytań. W związku z tym pomagamy im stawiać te pierwsze kroki. Bardzo cenna inicjatywa. Dziękujemy za nią. Pytanie kolejne do obu z Was, ale zaczniemy od Dawida. Jakie są Waszym zdaniem obszary w medycynie i diagnostyce medycznej, które w najbliższym czasie będą się rozwijały najszybciej? No i gdzie jest ten największy potencjał do innowacji? Weźcie proszę perspektywę polskich przedsiębiorstw, czyli w co warto zainwestować swój czas, zasoby. Myślę sobie, że ta telemedycyna i telediagnostyka to jest coś, co się będzie i powinno się rozwijać. Tak? COVID-19 pokazał, że telemedycyna i telediagnostyka jest istotna, a technologia dzisiaj pozwala właściwie zebrać bardzo dużo danych o pacjencie, o chorobie pacjenta zdalnie z jego domu, bez koniecznej wizyty u lekarza. I myślę, że to jest ten kierunek. I w tym kierunku zarówno moim zdaniem polskie firmy biomedyczne powinny pójść. Zresztą cały świat w tym kierunku idzie. W kierunku telemedycyny, telediagnostyki. To, co jest istotne, to to, żeby urządzenia, testy, które są wdrażane, były w jakiś sposób certyfikowane, zwalidowane, no i dawały jednak pewność wyniku. I to jest coś, co my słyszymy od lekarzy, którzy pytają, ok, dobrze, a jak wygląda walidacja, jak to zostało sprawdzone, jaką ja mam pewność, że test wykonywany w domu da wynik taki jak laboratorium, że to jest dobrze zrobione. No i tutaj jest ta nasza praca, gdzie opracowujemy test, który musi być naprawdę bardzo prosty w użytkowaniu, jednocześnie na tyle zaawansowany, żeby zabezpieczać dane wysyłane gdzieś tam do chmury, no i przekazywać je później do lekarza. Więc to są te wyzwania i te obszary, w których powinniśmy w najbliższym czasie inwestować. Arturze, a co ty na to? Jakie trendy i w co warto pójść? No tutaj Dawid, że tak powiem, pokrył cały temat. Natomiast jako dodatek do tego chciałem powiedzieć, że medycyna na pewno będzie skręcać z inwazyjnej w kierunku bądź nieinwazyjnych metod, bądź minimalnie inwazyjnych. Czyli to, co my nazywamy POCT, Point of Care Test, takie testy paskowe, które możemy wykonywać bezpośrednio albo w domu, właśnie minimalnie inwazyjne, czyli z kropli krwi włośniczkowej, podobnie jak jest to w glukometrze. Możemy też oznaczać inne biomarkery chorób, w szczególności chorób cywilizacyjnych, szybkie diagnostyka w kierunku chorób nowotworowych, które dotykają nas tak samo mocno. I te testy muszą, tak jak powiedział Dawid, muszą być zwalidowane, muszą być bezpieczne. W kierunku na przykład cukrzycy mamy normy ISO, które mówią, jaka norma musi być spełniona, ile musi być testów, jakiej części wyników, tam już nie wchodząc w szczegóły techniczne, muszą te nasze wyniki się znaleźć, aby ten test był wiarygodny dla pacjenta. I to jest też coś, co my postawiliśmy sobie jako cel, prawda? Że urządzenie musi być medyczne. Znaczy zarówno pacjent, jak i prowadzący go lekarz muszą być przekonani, że używanie tej metody, tego rozwiązania daje gwarancję wyniku. Bo nawet jeżeli skorzystamy z wyników laboratoryjnych, to nie zawsze jest tak, że one zawsze dają pewność wyników. Bardzo często są takie procedury, chociażby w diabetologii, że dwukrotnie musimy oznaczyć dany biomarker, chociażby glukozę, prawda? Żeby mieć 100% pewność, że to nie jest jakiś przypadkowy wynik, czyli nie rozpoczniemy terapii, nie zintensyfikujemy terapii, bądź nie zmienimy terapii, jeżeli nie jesteśmy pewni, że dany biomarker ma określoną wartość i czy w ogóle występuje. Czyli precyzja jest istotna. Chyba zresztą wszyscy mamy w głowie niedawną historię w Dolinie Krzemowej, gdzie próbowano z kropli krwi dokonywać kompleksowej analizy i kompleksowych wyników, a skończyło się jak się skończyło, więc rzeczywiście to jest niezwykle cenna uwaga z waszej strony, abyśmy takich wpadek po prostu unikali. Ale obaj, Artur i Dawid, jesteście coachami i na co dzień wspieracie firmy w Innovation Coach. Razem z polskimi przedsiębiorstwami pracujecie nad wspólnym wykreowaniem pierwszej innowacji. Powiedzcie proszę, jakie obszary z zakresu medycyny, diagnostyki cieszą się największą popularnością obecnie wśród polskich firm i jakie wyzwania przed nimi stoją? Pierwsze pytanie do Artura. Tak, to masz rację, na co dzień współpracujemy z tymi firmami i faktycznie mają całkiem fajne pomysły.
Natomiast to, co my staramy się, w szczególności ja staram się wytłumaczyć, to jest co innego jest mieć gotowy pomysł, a co innego jest mieć gotowy produkt. I to, z czym firmy się często borykają, to jest to, że większość tych osób ma gotowy pomysł na biznes, ale to jeszcze nie jest gotowy produkt. To są dwie różne ścieżki, które trzeba sobie, że tak powiem, na samym początku wyklarować. Druga rzecz, że trzeba też ludziom wytłumaczyć, jeżeli starają się sięgać po środki publiczne, jakie są uwarunkowania, prawda? Jak wygląda ten proces ubiegania się, jak wygląda proces wydatkowania, na to trzeba zwrócić uwagę. I trzecia rzecz to przede wszystkim nie bać się. Nie bać się aplikować o projekty, mieć fajne pomysły, być otwartym. To jest coś, czego pamiętasz, uczyli nas na Stanfordzie, że po pierwsze jest okay to fail, jak nam się nie uda. Tak długo jak metodyka badawcza jest prawidłowa i robiliśmy wszystko dobrze, no to ma prawo eksperyment badawczy się nie powieść. Natomiast nie bać się, sięgać po te rzeczy, robić fajne rzeczy i być przełomowym, i jeździć na konferencje, pokazywać się, zdobywać fundusze. To jest coś, czego nam brakuje. Bardzo często naukowcy mają z tym problem, że siedzą w swoich gabinetach i czekają, że ktoś zapuka i powie: słuchaj, mamy pieniądze, chcielibyśmy skomercjalizować swój wynalazek. To nigdy tak nie działa. To musi zawsze działać w drugą stronę. I tak też czasami jest z firmami, że one nie do końca to rozumieją i my staramy się im w tym pomóc. Świetnie. Dawidzie, powiedz proszę, gdzie ty widzisz takie wyzwania i bariery? No i może jakaś wisienka na torcie, czyli jakieś najciekawsze rozwiązanie, które udało wam się gdzieś tam z firmą wykreować, albo taka nieoczywista ścieżka, jeżeli chodzi o rozwój firmy w tym sektorze. Tak, dzięki za to pytanie. Ja z kolei mam trochę takie inne doświadczenia, gdyż mam wrażenie, że miałem firmy na wcześniejszym etapie. To znaczy, nasze spotkania głównie zaczynały się od tego, że firma widziała potrzebę innowacji u siebie, widziała potrzebę wdrożenia czegoś, co jej da jakąś przewagę konkurencyjną też w dłuższym okresie czasu. I nasze prace polegały na tym, żeby wprowadzić u nich też mechanizmy, które pozwolą im tę innowację, tą kreatywność wzbudzać. I kończyło się to na ogół tym, że właśnie po takiej sesji coachingowej oni mówili: dobra, to teraz ja już wiem, co chcę, wiem, jaki chcę produkt zrobić, bo pomysł był naprawdę bardzo mglisty, to znaczy chcielibyśmy, nie wiem, zautomatyzować jakiś proces. Okej, ale jak? A może są rozwiązania już gotowe? Może nie ma sensu iść w innowacje, tylko po prostu kupić pewnego rodzaju gotowe rozwiązanie. No i w czasie tych naszych spotkań dochodziliśmy do tego, że to, co oni chcieliby zrobić, naprawdę może być bardzo przełomowe i fajne. I często kończyło się tym, że firmy przygotowywały wnioski i pozyskiwały finansowanie. To, co jest istotne w moim odczuciu, to to, żeby firmy nie bały się współpracy. I tutaj z jednej strony w naszym kraju ta współpraca nauki i biznesu jest trudna, jest tak demonizowana. Nie jest łatwo przekonać do naukowców, przedsiębiorców, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z naukowcami, do tego, żeby jednak chcieli współpracować z sektorem naukowym, bo te doświadczenia ich kolegów są na ogół złe, no ale to jednak czasami jest konieczne. To znaczy przedsiębiorca, który zaczyna, nie będzie miał wyposażenia, nie będzie miał tej całej wiedzy i gdzieś tą współpracę należy podjąć i ja bardzo gorąco zachęcam. Notabene w ramach naszego programu Innovation Coach są właśnie takie rubryki, gdzie pokazujemy: słuchajcie, możecie współpracować z tymi. I to jest właśnie fajnie, bo wtedy się zaczyna ta innowacja. No i tak jak powiedziałem, dzięki temu, że się nauczyliśmy w ramach tych spotkań kreowania nowych rzeczy, to liczę na to, że w przyszłości te firmy, poza tym, że zrealizują pierwszy projekt, no to w przyszłości będą realizowały kolejne projekty. No właśnie, a jak wyglądają polskie firmy, jeżeli chodzi o benchmark europejski czy benchmark światowy w kontekście rozwijania innowacji w medycynie czy w diagnostyce? Krótko mówiąc, ile brakuje nam do czołówki, a może w tej czołówce jesteśmy i kto jest naszym największym konkurentem? Arturze. Mało się o tym niestety w Polsce mówi, natomiast polskie firmy są bardzo dobrze postrzegane za granicą. Jeżeli chodzi o rynek medtech i biotech, jesteśmy naprawdę świetnie przygotowani merytorycznie. Może, tak jak Dawid powiedział, trochę ta współpraca jeszcze raczkuje i mogłaby być lepsza, mogłaby być bardziej
efektywna, ale jest. I te firmy są rozpoznawane, mniej w Polsce, więcej za granicą. Jeżeli pytasz, gdzie tak naprawdę jesteśmy w czołówce, to zależy od danej dyscypliny. Jeżeli weźmiemy na przykład kardiologię, i wszystko to, co się w kardiologii i w kardiochirurgii na telemedycynie opiera teraz, to jesteśmy naprawdę w top of the top. Jak weźmiemy diabetologię, nie jest źle, zawsze mogło być lepiej. Natomiast w innych, powiedzmy, gałęziach medycyny to aż takiego doświadczenia nie mam, żeby się wypowiadać, jak daleko jesteśmy z firmami. Natomiast na kongresach, na targach widać polskie produkty, widać polską, że tak powiem, górnolotnie myśl techniczną, czyli pewne rozwiązania, bo my jesteśmy bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, czyli kształcimy bardzo dobrych specjalistów w twardych niestety umiejętnościach. Jak do tego dołożymy umiejętności miękkie, to myślę, że mamy szansę na sukces globalny. Czyli tych umiejętności miękkich nam brakuje jeszcze. Brakuje nam albo brakuje nam takich umiejętności, albo inaczej. Bardzo często w firmach, to jak współpracujemy z firmami, to jest tak, że mają całkiem niezły dział na przykład marketingowy, całkiem niezły dział techniczny, ale gdzieś po środku brakuje takiego project managera z prawdziwego zdarzenia. Nie? Czyli gdzieś takiego budowania zespołów na konkretny produkt. Przywiązujemy się do pracy, przywiązujemy się do ludzi, jakby nie widzimy, że ten przepływ musi być, prawda? Czyli zatrudniamy specjalistów do danego projektu, do danego rozwiązania, potem innych, bo jakby każdy nasz produkt jest trochę inny. Nie? Więc tutaj trzeba jeszcze trochę popracować, tak? To robią zagraniczne na przykład przedsiębiorstwa. Dawidzie, a co ty na to? Jak ty postrzegasz polskie firmy? Być może powiesz nam o innych obszarach w obszarze medycyny czy diagnostyki. W kontekście konkurencji europejskiej, w kontekście jakby konkurencji też światowej, gdzie są jeszcze te luki, a być może gdzie są nasze przewagi konkurencyjne? Tutaj muszę potwierdzić to, co powiedział Artur. Nasze firmy naprawdę nie są złe. Można by powiedzieć, że technologicznie w niektórych obszarach my naprawdę górujemy. I oczywiście nie chciałbym porównywać pewnie naszych rozwiązań do jakichś rozwiązań japońskich, bo są takie kraje i firmy z krajów, które no, mam wrażenie, że już robią technologię, która jest na XXI wiek. Ale jeżeli porównamy sobie firmy, technologie, na przykład na takich targach jak Medica, na których byłem ostatnio, to naprawdę nasze rozwiązania mam wrażenie, że są lepsze niż to, co jest prezentowane przez inne kraje, przez firmy z innych krajów. To, czego mam wrażenie nam brakuje, to jest taka ostatnia mila, to znaczy tego wdrożenia już takiego ostatniego, które jest w jakiś sposób utrudnione. Nie wiem, czy to wynika z tego, że to startujemy z Polski, czy że po prostu mamy brak tych umiejętności miękkich, dopinania wdrożenia. Troszkę w niektórych przypadkach mam wrażenie, że wizualizacja rozwiązań na przykład w innych krajach jest bardziej przyjazna pacjentowi, tak zwany UX, ale to też są drobne rzeczy do poprawienia, ale od strony technologicznej uważam, że naprawdę jesteśmy bardzo wysoko. No, mnie interesuje głównie diagnostyka, telediagnostyka i rozwiązania telemedyczne i tak jak kilka lat temu, jak jeździłem na tego typu targach, to mówiłem, ok, tu jest fajnie, tu fajnie, myśląc o innych krajach, jakie fajne rozwiązania mają. Tak ostatnio jak jeżdżę, no mówię, dobra, tutaj to samo, to ktoś, jakaś firma z zagranicy promuje produkt, który na przykład w Polsce już został opracowany i już firma myśli o sprzedaży, więc faktycznie jesteśmy w tej czołówce i uważam, że to jest naprawdę bardzo fajne. Ja mogę podać jeszcze przykład trochę z naszego podwórka, z czego to może wynikać. Znaczy, nasza innowacja wynika trochę z tego, że my musimy ciągle gdzieś tam walczyć i udowadniać swoje. Takie mam wrażenie, że to jest taka nasza cecha charakteru narodowego, że pokażemy, że my też zrobimy. I to czasami spowoduje, że my opracowujemy technologie za bardzo niskie pieniądze, których wdrożenie potem może być utrudnione ze względu na to, że my sobie postawiliśmy jakieś dziwne ramy. W amerykańskich firmach przychodzą, mówią, proszę bardzo, tutaj jest czytnik, kosztuje $15,000, dla nich $15,000 to nie jest dużo, a my sobie myślimy, dobra, $60,000 to jaka to jest innowacja. I to jest właśnie ten taki nasz sposób myślenia, że okej, my musimy zrobić coś naprawdę bardzo taniego, a czasami jest trudno po prostu zrobić tą innowację i technologię bardzo tanią, a w krajach, w których ta siła nabywcza pieniądza jest trochę inna, ta innowacja naprawdę czasami jest, no, przepraszam, że to powiem, uboga. Tak? Rozwiązania w niektórych krajach ze względu na właśnie te środki finansowe, które tam są po prostu słabe. I jak
widzimy nasze rozwiązania w stosunku do tych, no to tak jak powiedziałem, no jesteśmy naprawdę w czołówce i to od nas powinni czerpać. Arturze, ad vocem. Tak, znaczy dokładnie Dawid tutaj natknął na dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że bardzo często w Polsce skupiamy się bardzo na rozwiązaniu problemu technicznego. Znaczy my go chcemy jeszcze raz ulepszyć, my go chcemy jeszcze dopieścić, my byśmy chcieli jeszcze poprawić te wyniki. Nie wiem, załóżmy, że wartość jest 5 jakiejś jednostki, a może damy radę zejść do 3,5, a może damy radę zejść do 2,5, a może do pół nawet jakiejś wartości, jakiejś wielkości fizycznej, chemicznej, cokolwiek. Nie przerywamy tego procesu innowacji i rozwijania i nie zaczynamy go sprzedawać. Czyli marnujemy czasami zasoby techniczne i przede wszystkim finansowe na rozwijanie czegoś, co już można byłoby sprzedawać. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest to, co ja robię na przykład z firmami, które przychodzą do mnie na ten coaching, to tłumaczę im, co to jest dead value of commercialization. To jest coś, o czym się bardzo mało mówi, ale jak Czyli po polsku, Dolina Śmierci. Dolina śmierci komercjalizacji, tak. Dolina śmierci komercjalizacji, czyli jak startujesz od pierwszego poziomu gotowości technologicznej, TRL1, masz super pomysł, zbierasz pierwsze VC, zbierasz pierwsze dofinansowania i lecisz. Tylko potem się okazuje, że jeżeli ten problem nie jest dobrze rozbudowany mam na myśli o ryzyka, o sposób realizacji i tak dalej, to wpada się w taką dolinę śmierci, gdzie trzeba jeszcze dokładać pieniędzy i jeszcze dokładać, co zniechęca inwestorów, co zniechęca z kolei potencjalnych odbiorców i tam te firmy, nie tylko polskie, ale to jest jakby na całym świecie ten sam model, grzęzną. Nie? I niektóre przeżyją i wyjdą i osiągną sukces, niektóre tam po prostu utkną na zawsze i to, co my staramy się robić z firmami właśnie w coachingu, to uniknąć tej doliny, czyli jednak czasami zrobić 2 kroki wstecz, nabrać rozpędu, przygotować się i przeskoczyć, bo ta dolina musi wystąpić. Natomiast jeżeli firma jest dobrze przygotowana, to wtedy może z tej doliny się, że tak powiem, no uniknąć wpadnięcia w tą dolinę i osiągnąć ten sukces. Czyli to coś, czego nam na razie brakuje z polskimi rozwiązaniami, nawet w obszarze telemedycyny. Czyli po prostu trzeba się dobrze przygotować. Ale oboje wspomnieliście o finansowaniu. Ty, Arturze, o VC. Dawidzie, z czego finansować najlepiej takie pomysły w zakresie diagnostyki medycznej, telemedycyny, testów medycznych? Jakie źródła finansowania ty widzisz dla takich pierwszych innowacji w tym zakresie? Tak, no i pytanie znowu jest bardzo dobre w obszarze telemedycyny i telediagnostyki, w ogóle w obszarze life science. Tak naprawdę trudno jest zacząć z własnymi funduszami i oszczędnościami, gdyż no, ta branża jest kosztochłonna po prostu. Specjaliści, odczynniki, materiały, podzespoły, to wszystko kosztuje niemałe pieniądze i też czas. To nie jest tak, że możemy sobie usiąść, zaprogramować kawałek kodu, stworzyć pierwszą aplikację i po 3 nocach uruchomić Facebooka. Więc no, finansowanie ze środków publicznych nam na przykład bardzo mocno pomogło i dzięki temu byliśmy w stanie rozpocząć pracę i jednocześnie też rozmowy z inwestorami później też inaczej przebiegają, bo inwestor już powiedzmy ma tą walidację, ktoś gdzieś potwierdził, że ten projekt nadaje się do finansowania. Taki inwestor potem wchodzi i mówi, dobrze, ja dokładam wam trochę tych środków i ten model wydaje się być sensowny. To, co wydaje mi się istotne, to żeby tylko i wyłącznie nie bazować na środkach publicznych, bo to jest trochę trudne. Na początku jest fajnie, ale pod koniec firmy zaczynają z tego powodu cierpieć. I to trzeba też mieć z tyłu głowy. Więc taki model łączony jest najlepszy. Jeżeli inwestorem może być ktoś prywatny, taki wewnętrzny w grupie, czyli nie wiem, oszczędności, rodzina i tak dalej, no to też zawsze łatwiej rozpocząć, żeby zebrać środki na wkład własny z projektu. Świetnie. Arturze, a jakie są twoje doświadczenia i jakie dobre rady w tym zakresie byś udzielił? No właśnie, bo może zabrakło takiej informacji, że jestem wiceprezesem spółki Spin-off. Teraz już jest to spółka całkowicie usamodzielniona od uczelni, nazywa się Advanced Diagnostic Equipment, która zajmuje się komercjalizacją tego urządzenia do analizy wydychanego powietrza. I dokładnie to, co powiedział Dawid, tak wygląda proces pozyskiwania. On ma swoje plusy i minusy, ma swoje jasne i ciemne strony. Natomiast w obszarze life science, medtech, biotech te zasoby techniczne i zasoby finansowe są bardzo duże. Czyli przeprowadzenie badań klinicznych jest naprawdę kosztochłonne. Zbudowanie zespołu jest kosztochłonne, utrzymanie zespołu i często to, co my na przykład obserwujemy, to inwestorzy są nieprzygotowani na przykład do takich transakcji. Oni czekają na szybkie zwroty. Albo to, co dokładnie powiedział Dawid, szybka aplikacja. Znaczy jakby nie rozumieją, że budowanie laboratorium jest procesem długofalowym.
że zasoby techniczne są procesem długofalowym, bo ta kadra musi mieć czas pracować ze sobą, musi mieć czas też opracować to rozwiązanie. Na kartce papieru wydaje się wszystko fajnie, kiedy przychodzi do realizacji mnóstwo problemów, których jeżeli dobrze nie zrobi się analizy ryzyka, to nie wzięło się pod uwagę. Znaczy nie chcę oczywiście zniechęcać do innowacji, to żeby tak nie zabrzmiało, natomiast dobrze odrobiona praca domowa jest tutaj kluczem. Czyli naprawdę trzeba sięgnąć po specjalistów od innowacji w danym obszarze, posłuchać, jakie oni mają dobre rady, bo zjedli na tym swoje zęby, i wtedy dopiero siadać do pozyskiwania też inwestora, czyli wybrać go świadomie. Żeby nie było takiej sytuacji, że przychodzi inwestor, pomaga nam finansowo, czujemy ten zastrzyk pieniędzy, idziemy na fali, ale inwestor się szybko nudzi i mówi, no dobra, ale gdzie ten produkt? Gdzie te testy? Kiedy to będziemy mogli sprzedawać? No i wtedy robi się taka, bardzo często obserwuję to w firmach, napięta atmosfera, ona nie wróży dobrze temu procesowi, a jeszcze jeżeli ta firma wpadnie w tą dolinę komercjalizacji śmierci, znaczy dolinę śmierci komercjalizacji, to tam po prostu zostaje, więc tego bym unikał, nie? Czyli świadome wybieranie inwestora. Czy on jest prywatny, czy publiczny, to jest jedno, natomiast kim on jest, ta osoba, ta instytucja, to też dobrze się zastanowić, co mi za to daje, czego ode mnie oczekuje, jak ta umowa jest. Nie podpisywać pierwszej lepszej umowy, tak? Nie podpisujemy dowolnej umowy, prawda? Staramy się czytać co z drobnym druczkiem. To więc czytajmy umowy z inwestorami drobnym druczkiem. Tam jest naprawdę szereg bardzo istotnych informacji. Dzięki, już rozpocząłeś dawanie dobrych rad i o te dobre rady na koniec chciałabym was zapytać. Jako coachowie innowacji, ale też bardzo doświadczeni eksperci, no i przedsiębiorcy, jakich dobrych rad moglibyście udzielić polskim firmom, które zdecydują się albo już weszły na ścieżkę kreowania innowacji właśnie w medycynie i diagnostyce? Dawidzie. Tak, więc jeżeli chodzi o rady, to wydaje mi się, że to, co już powiedziałem, czyli dobry zespół, zbudowanie sensownego, dobrego zespołu, który pozwoli rozwijać produkt i odpowiadać na potrzebę rynku, ale jednocześnie też na potrzebę zmieniającego się przemysłu, tak? Czyli no, może się zdarzyć tak, że na przykład nie będzie podzespołów jakichś i trzeba będzie coś wymyśleć innego i to zespół musi wymyśleć. Współpraca no, tej nauki i biznesu. Ja zawsze będę to promował, zawsze promowałem i chciałbym, żeby ta współpraca nauki i biznesu miała miejsce i tutaj też apel do obu stron, żeby jednak próbować to ułatwiać i powodować, że będzie to mniej formalne, szybsze, prostsze i bardziej efektywne. Plan i harmonogram działania to też jest dość istotna rzecz, którą należałoby sobie zrobić, czyli co byśmy chcieli, w jakim okresie, co się stanie, jeżeli nie osiągniemy danego kamienia milowego. Tutaj akurat dobrym jest przygotowanie wniosku do ośrodki publiczne, bo tam to trochę jest wymuszone, czyli ok, chcemy zrobić jedno, drugie, trzecie, jeżeli tego nie zrobimy, to co? Potem robimy kolejny etap, więc taki dobry harmonogram, dobry wykres Ganta z kamieniami milowymi to też jest pożyteczna rzecz w realizacji projektu czy w ogóle przedsiębiorstwa. No i to, co powiedział Artur, to zakładam, że też będzie kontynuował, to jest dobranie partnera finansowego, bo jednak w jakiś sposób trzeba to sfinansować. Jeżeli nie mamy finansowania, zwłaszcza w obszarze life science, no to będziemy długo robili i oczywiście można to, mówiąc kolokwialnie, sobie tam rozgrzebywać i budować przez kilka lat taki startup, no ale jeżeli myślimy o tym, żeby podbijać świat, no to jednak potrzebujemy tego finansowania i musimy to zrobić względnie szybko. Jakkolwiek sobie to wyobrażamy, że to będzie rok czy 2 lata, ale to trzeba zrobić w takim czasie maksymalnie krótkim, jaki się tylko da, żeby to wdrożyć, no bo jednak na całym świecie są inteligentni ludzie, inteligentne zespoły, którzy chcą wdrożyć rozwiązanie, czasami bardzo podobne do tego, co my mamy. No i podstawowa zasada zawsze myśleć globalnie, nie tylko o rynku lokalnym, ale myśleć jak później to będziemy w stanie sprzedawać, gdzie będziemy to sprzedawać i czy ten problem, który chcemy rozwiązać, czy technologia, którą opracowujemy, pomaga rozwiązać problemy globalnie i tak byłoby najlepiej. Dzięki Dawidzie za te dobre rady. Arturze, może udać się coś jeszcze dodać. Tak, ja zawsze zaczynam każdą moją rekomendację od jednej złotej rady i się tego trzymam, czyli techniczne studium wykonalności. To jest tak, jak piszemy pracę jakąś i dajemy komuś do przeczytania książkę, mamy swoich testerów, prawda? Czyli patrzymy, czy to, co my mamy w głowie, przelaliśmy na papier, czy inna osoba rozumie tak samo jak ja, no bo jednak problem misunderstanding, jak to się o nim uczy, niezrozumienia jest dość duży. I teraz techniczne studium wykonalności to jest firma zawodowo zajmująca się wprowadzaniem bądź wdrażaniem rozwiązań, na przykład medtech, prawda, biotech czy elektronicznych rozwiązań. Ta firma powinna pomóc nam ocenić, czy ten produkt jest potrzebny, bo często zdarzają się
naukowcy tacy jak ja, którzy siedząc sobie i myślą, dobra, to teraz zrobimy taki produkt. I problem polega na tym, że nikt tego produktu nie chce. Bo on nie rozwiązuje na przykład żadnej potrzeby społecznej. No więc tą potrzebę można też wykreować, ale nie robić idealnego rozwiązania. Czyli nie gdzieś tam cały czas staramy się je optymalizować. Wychodzi wersja druga, trzecia, polepszona. Ale jak najszybciej wejść na rynek. To jest Red Ocean i Blue Ocean Strategy. Jak będziemy pierwsi, zawsze będą się na nas powoływać. To my wyznaczamy standardy. Czyli wtedy jesteśmy czerwoni czy niebiescy? Wtedy jesteśmy niebiescy. To my wyznaczamy trendy, to my wyznaczamy standardy, to my jesteśmy, źle się to mówi, ale na językach, czyli o nas się mówi, nie? O naszym rozwiązaniu. Oni byli pionierami. Nawet jeżeli nie do końca działało, to oni byli pierwsi. Ta firma pokazała, że można. Inni będą od nas czerpać i to też nam pozwoli sfinansować te rzeczy. Więc techniczne studium wykonalności, żeby ocenić, czy można, czy warto, czy nie naruszamy praw własności intelektualnej innych osób i czy to się spina budżetowo, czyli ocenić, czy w ogóle to ma sens. 2, czy ten produkt zabezpiecza potrzeby społeczne. Jakie, to już jest oczywiście do wyboru. Natomiast w ogóle, czy jakiekolwiek zabezpiecza, czy to i wejść na rynek jak najszybciej się da. Oczywiście nie mówię o wchodzeniu na rynek z produktem, który nie jest gotowy, to żeby była jasność. Natomiast nie staramy się go jeszcze gdzieś tam dopieszczać. Jeżeli spełnia kryteria, staramy się wejść, zobaczyć jak ten rynek zareaguje, przygotować dobrą marketingową strategię wejścia i żebyśmy byli już rozpoznawani. Wtedy będzie nam łatwiej pozyskać kolejne rundy finansowania. I trochę bym chciał odczarować, to już o tym wspomniał Dawid, odczarować taki model garażowego biznesu. Znaczy w life science, medtechu, w biotechu to się nie zdarza. Nie? To jest jednak dużo robocze godziny, dużo doświadczenia w laboratorium, dobrej wiedzy technicznej też, jak dane rzeczy zrobić. To nie jest kodzenie czegoś przez całym oczywiście szacunkiem do takich rozwiązań, one są super potrzebne i rozwiązują mnóstwo problemów społecznych, ale w medycynie i w szeroko rozumianej diagnostyce to niestety wymaga czasu, pracy i wiedzy. I tutaj nie rezygnujmy z tych rzeczy, nie możemy tych elementów pomijać, bo jeżeli pominiemy, to one do nas wrócą. Jak się mówi, czarna trostka za jeźdźcem siada, czyli każdy nierozwiązany problem techniczny wróci do nas, wróci jeszcze z zdwojoną siłą i będzie nam po prostu gorzej, więc to takie złote rady na koniec. Jasne, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj było o innowacjach w medycynie i w diagnostyce. Jak widzicie, tutaj pomysł musi być nie tylko oryginalny, ale przede wszystkim wykonalny technologicznie. No i potrzeba do tego dużych zasobów ludzkich, specjalistycznych i finansowych. Dlatego tak istotne jest, aby współpracować z tymi, którzy posiadają już doświadczenie i którzy tym doświadczeniem z nami mogą się podzielić. Dziękuję bardzo moim rozmówcom, którymi byli Artur Rydosz oraz Dawid Nidzworski, a ja zapraszam Państwa serdecznie do tego, abyście skorzystali z usługi Innovation Coach i spróbowali swoich sił w branży medycznej i diagnostycznej. Dziękuję bardzo.